Dzień dobry o poranku. Godzina jest 6:21, u Was jest 5:21. Wystartowałem, idę do miasteczka, 17 km. Tam zostanę ze 2-3 noce. Muszę trochę odpocząć po tych górach. I powiem Wam, że jestem bardzo zmęczony tą Zambią. Zambia jest bardzo psychicznie męcząca. Codziennie po 50, po 100 razy how are you, żebractwo, wyciąganie ręki, proszenie się o pieniądze. No jestem jak takie, wiecie, zwierzę ubrane w $1 000 000. I przyszedłem tutaj, żeby rozdawać pieniądze. No niestety nie. Moja podróż jest długa i nie stać mnie na to, żeby każdemu dawać. Oczywiście czasem się zdarza, że czasem komuś coś dam, zwłaszcza tym, którzy nie proszą, nie żebrają, bo oni nie proszą, oni żebrają, oni mówią daj, po prostu daj. A jeśli na pytanie why, dlaczego mam Ci dać? Ponieważ jesteś biały. What the fuck? Także nawet jestem skłonny do tego, że jak zobaczę Zambijczyka w Europie, to po prostu powiem daj mi coś. No daj mi, no. Dlaczego? Bo jesteś czarny. Nie zniżę się do ich poziomu. Nie będę tego robił. Ale niestety, no jest to męczące. Codziennie, po prostu codziennie po kilkadziesiąt razy. I jest to męczące, bardzo męczące. Więc no, szybko trzeba opuścić tą Zambię i mieć ją za sobą. I więcej do niej nie wracać. Ewentualnie można wrócić. Samochodem jest inaczej. Wiecie, możecie sobie podjechać wszędzie, zrobić zakupy, zjeść coś. A tu niestety idąc pieszo 30 km dziennie, brak sklepów, brak odpowiedniej żywności, brak zasięgu, brak bankomatów, brak jedzenia. Więc cały czas idę na głodzie. No i może ten głód jest też taki bardzo męczący, ponieważ nie ma jedzenia, nie ma paliwa, nie ma energii, żeby pokonywać dystanse, żeby iść. Więc no jest ciężko, jest bardzo ciężko. Jak na razie Zambia weszła na ostatnie miejsce 18 z 18 krajów pod względem absorpcji energii, jaką ludzie wysysają. Oni są mili, naprawdę chcą się witać, no biegną do drogi. Często matki ciągną te swoje dzieci za ręce, po prostu żeby tylko przyszły, żeby zobaczyły białego, bo prawdopodobnie jest to pierwsza i ostatnia taka okazja zobaczyć białego na tej trasie. Jedyne co mogą widzieć to pewnie z samochodów i to tylko w turystycznych miejscach. Więc po prostu cała wioska się biegnie do ulicy, żeby zobaczyć tego białasa. Oprócz tego wszyscy how are you i daj coś. I tak codziennie, to wiecie, psycha może siąść. Nie jest to przyjemne, gdy jesteś już zmęczony, masz w nogach 4700 km. Gdzie? Nawet nie, poczekaj. Bo jest 3000 było Victoria Falls i 1300 przeszedłem do 4300 km w Zambii. No, nie w Zambii, tylko w Afryce. Boże, jak mi się pierdzieli, wszystko widzicie. Zmęczenie. Pozdrawiam serdecznie. Dzień 229. Idę już 12 km takim klimatem, taką ścieżką w buszu, przyjemnie, bez aut, bez ludzi. Bardzo rzadko pojawiają się jakieś pojedyncze osoby, także nie ma zaczepiania, nie ma how are you i nie ma aut, nie ma spalin, jest zieleń i fajna ścieżka. Można się zregenerować. A ja mam 5 km do małej wioski, gdzie będzie można coś zjeść.
Grubo dotarłem do miasteczka. Droga na skróty miała być na skróty, a się okazała dłuższa. Zamiast 15 km zrobiłem 26, także spoko. Ale w miasteczku jest dużo mięcha, także dzisiaj jem tylko mięso. Sami zobaczcie. Tu jest wołowinka. Tu już jednego takiego kabanosa opierdzieliłem. Jem na tłusto. Na tłusto. 2 serki żółte. I to, co mi się lubią najbardziej, czyli golonka. Wędzona. Piękna wędzona goloneczka. No. Afryka, Zambia, dzień 131. Zambia, największa banda dzikusów, jaką kiedykolwiek widziałem. Przykład sprzed kilku minut. Zatrzymałem się w kościele. Kościół to ciężko nazwać kościołem, ani ołtarza. Jest po prostu tylko ceglany budynek z dziurami w oknach. Blacha na dachu, na podłodze, na ziemi są ułożone deski i cegłówki, na których się siedzi. Nie ma krzeseł, nie ma ławek, nie ma nic, więc ułożyłem sobie z cegieł takie 4 cegły, jedna na drugą, z jednej i z drugiej strony. Położyłem deskę i na tej szerokiej desce się położyłem. Od razu przy drodze zatrzymały się dzieciaki, obserwując z daleka wózek. Wózek stał przed kościołem, ja byłem w środku. I co się wydarzyło? Dzieciaki zebrały całą wioskę. Przyszli starsi, przyszli rodzice i wszyscy stali przy wejściu, obserwując mnie przez 30 minut, jak śpię. Otworzyłem oczy, podniosłem głowę, pomachali, przywitali się i położyłem głowę z powrotem. Kolejne 30 minut stało 20 osób i obserwowało, jak śpię. No dzikusy. Dzikusy i to największe, jakiekolwiek w życiu widziałem. Zobaczcie, i to samo się dzieje, gdy się zatrzymam, gdy chcę coś zjeść. Nie ma gdzie usiąść, bo zaraz wam pokażę, jak wygląda pobocze. Więc nie ma gdzie usiąść. Muszę usiąść gdzieś, gdzie są ludzie. I jeżeli tylko usiądę, to zaraz dookoła mnie są ludzie. I nie mogę w spokoju zjeść, tylko muszę jeść, jak oni się wszyscy gapią mi na ręce i na to, co robię. I nie odejdą, dopóki ja nie odejdę. Więc sami zobaczcie, jak to wygląda. Jest to męczące, jest to irytujące. Po prostu dzikusy, jakby nie można było po prostu podejść, przywitać się, cześć, ewentualnie zadać kilka pytań i iść. Nie. Trzeba stać i się gapić. Jezu, jak ja się cieszę, że za 5 dni opuszczam Zambię. Największa banda dzikusów. Jest tragedia. Jestem 2 miesiące w Zambii i codziennie jest to samo. Zero prywatności. Zero. Nie ma takiej opcji. A oprócz tego daj
i daj. Daj pieniądze, nie jedzenie, pieniądze. Kilka osób tam pytało o jedzenie. Jeżeli ktoś pyta o jedzenie, to ok, ale pieniądze? Give me my money? Noż, sorry, jakie twoje? Jakie twoje? Trzeba sobie zarobić. Jeżeli ktoś pyta, daj mi, give me my money, ja mówię give me food. Daj mi coś do jedzenia, to ja ci dam pieniądze. Oni rozkładają jedzenie i mówią, nie, ty masz nam dać, nie my tobie. Więc robię kwaśną minę, odwracam się z kwaśną miną i ruszam dalej. Zostawiam ich z tym pytaniem samych. Pozdrawiam. Zmieniłem drogę na drogę szutrową i już praktycznie do końca, do samej granicy będzie taka droga. Nie jest zła, naprawdę nie jest zła. Dobrze się idzie. Tempo jest troszkę wolniejsze, ale nie ma tragedii. Za dużo ludzi, za dużo hałariu, za dużo żebractwa, za dużo obserwacji, wpatrywania się we mnie jak w święty obrazek. Dzicz! I zobaczcie, jakie wysokie są trawy. Nie ma gdzie usiąść, no trzeba usiąść na ziemi, no. Ale jak usiądziesz na ziemi, to zaraz cię mrówki obejdą, muchy oblecą. Zobaczcie, trawy są wyższe ode mnie, ja mam 1,60 m. One są wyższe ode mnie ponad głowę. A w trawach wiadomo, że się kryje wszystko, tak? I węże, i skorpiony, i pająki, i kleszcze z różnymi chorobami. No najgorsze to chyba kleszczowe zapalenie mózgu, bo to zostawia ślady nieodwracalne. No i widzicie, wszystko porośnięte, nie ma po prostu gdzie usiąść. Jak znalazłem kościół, to się zleciało 20 osób. Jak tylko otworzyłem oczy, podniosłem się, później znowu zamknąłem i leżałem. I tak zrobiłem taki eksperyment, czekając, co się wydarzy. 20 osób stało przy wejściu do kościoła i obserwowało, co robię. Jak śpię. To wiecie, no słuchajcie, jesteście w łóżku. Dobra, powiem wam do kamerki. Jesteście w łóżku, przykład. Przychodzi 20 obcych osób, stoi ci nad łóżkiem i patrzy, jak śpisz. Zajebiście, nie? Pozdrawiam. Can you sing? Sing. You know what is the sing? Who speak English? Who can English? Nikt nie zna angielskiego. Chyba. Zaraz spróbuję jeszcze raz. Tema umusungu wangande ya bulaki washta motoka ya mawaya. Tema. Come on. Tema. Tema umusungu wangande ya bulaki
washa motoka ya mawaya. Tema tema naporoka. We are so happy to see you. Thank you. Good journey. Good journey, my friend. Good journey. My name is Moses from Egypt. Me. Yeah. Say hello. Hello. Hello, Polska. Journey po. Mani. Tyle zebrałem. Dudzie. My name is Dudzie. Come here. Johnny. Tu doesn't Johnny right here. Johnny right here. Hey wait. Johnny. Johnny hey. Johnny kuno. Bagashara wale nanda. Johnny kuno. Johnny. Bagashara. Tema tema. Tema tema. Tema tema. Tema tema. Tema tema umuzungu. Come. Is that the kuno? Tema tema umuzungu wagande ya bulaki washa motoka ya mawa. Tema tema naporoka. Tema tema. Tema tema. Tema tema umuzungu wagande ya bulaki. Yes. Moving next. Brawo! Jedyne co można było kupić to ciastka i jajka.